Dzisiaj zrobimy sobie ranking siły Hokage i na początku chcę w sumie powiedzieć, że są dwa sposoby, na które można dzielić te rankingi siły. I pierwszy sposób jest taki, że bierzemy tych Hokage wtedy, kiedy oni mieli swoją najsilniejszą wersję, ale według mnie on jest trochę taki mało akuratny i dużo lepiej jest ocenić tych Hokage wtedy, kiedy faktycznie byli Hokage, a nie wtedy, kiedy byli w swoim prime. A ten pierwszy sposób mi się wydaje, że jest całkiem fajną ciekawostką i może kiedyś jeszcze zrobię o tym film, ale dzisiaj skupiamy się na sile Hokage wtedy, kiedy faktycznie byli Hokage, a nie przed lub po tym. Na pierwszy ogień leci strasznie kontrowersyjny wybór, bo dużo osób się spiera o to, czy tu powinien być na ostatnim miejscu Kakashi, czy Tsunade, bo Kakashi jest już za słaby, bo nie ma Sharingana, bo Tsunade jest tylko medykiem, coś tam. U mnie na 7. miejscu ląduje Kakashi, no bo Tsunade jest po prostu od niego silniejsza. No Kakashi, jak zostaje Hokage, nie ma już Sharingana. Ja wiem, że poradził sobie z brakiem Chidori i miał fioletową błyskawicę, ale no kurde, jest słabszy. Zresztą niektórzy powiedzą, że ma 1000 jutsu i może ich wszystkich użyć, ale czy ktoś naprawdę widział, jak on ich wszystkich używał, a miał naprawdę dużo czasu przez całe Naruto, żeby tego użyć. On używa bram, on używa psów i on używa Chidori i spamuje Kamui i to są jego wszystkie tak naprawdę umiejętności, które prezentuje nam przez Naruto, więc czy on zasłużył na 7. miejsce? No, moim zdaniem zasłużył i na 6. widzimy w takim razie Tsunade. Ale też nie zrozumcie mnie źle, no Tsunade, ale Kakashi nie jest słabym ninją. To, że on ma 7. miejsce, to dlatego, że ktoś musi być 7 i ktoś musi być ostatni. Ale ci ninjowie, oni nie są słabi, to są genialni shinobi, to są Hokage, najsilniejsi w wiosce liścia. Więc nie pomyślcie, błagam, że Kakashi jest słaby tylko dlatego, że jest na ostatnim miejscu, jest turbo silny. No i skoro Kakashi jest na ostatnim miejscu, to na przedostatnim, na 6. ląduje Tsunade. No i dużo osób, tak jak mówiłem, może mieć wątpliwości, może mówić, że przecież Kakashi by ją pokonał, że przecież Tsunade jest słabsza, ale według mnie nie. Według mnie Tsunade zasługuje na 6. miejsce i część obrońców Kakashiego na pewno przywoła tutaj walkę Tsunade z Kabuto i tak jest ona tragiczna i tak ona ma tam traumę i wypadła w niej beznadziejnie, ale warto też zaznaczyć, że Kakashi bał się Orochimaru, z którym Tsunade walczyła i chyba w tej walce, w której miała traumę, później wywaliła mu taką lepę, że to jest coś, więc... No i a propos Orochimaru, Tsunade jest jednym z 3 legendarnych Saninów, co prawda według mnie najsłabszym z 3 legendarnych Saninów, ale jednak jest jednym z 3 legendarnych Saninów, no i nie można jej tego zabrać, może przyzwać Katsuyu, może zrobić strasznie dużo rzeczy, legendarny medyczny ninja, niesamowite umiejętności, jeśli o to chodzi. No i nie możemy zapominać, że opanowała technikę gromadzenia czakry, którą może się leczyć, w dodatku przebiła Susaną Madary, więc to nie są przelewki, to nie jest zwykła siła, to jest naprawdę silny Hokage, ale nie aż tak silny, żeby zająć 5. miejsce, bo 5. miejsce trafia do Hiruzena. I Hiruzen ma jedyny problem, jest starym dziadem i no pokazuje to nawet fakt, że przecież już był Hokage po nim, tylko przez to, że umarł, Hiruzen przejął stery nad wioską i został ponownie Hokage, no i to mu ewidentnie nie służy. Widzimy go w sumie tak naprawdę w jednej walce, w której on umiera, więc no dużo się go nie naoglądamy. No i też nie mamy w sumie kiedy poznać jego umiejętności. Mamy tylko jedną walkę, w której Hiruzen okazuje się silny, no nie bez powodu został Hokage i walczy z 1. i 2, czyli z Hashiramą i Tobiramą. To nie są łatwi przeciwnicy, no ale bądźmy szczerzy, Orochimaru nie był w stanie przyzwać ich w wystarczająco silnej formie. No i też klątwa starości ciągnie się za nim cały czas. I jest po prostu za słaby, żeby ich pokonać. Wiadomo, zabiera ręce Orochimaru, jest w stanie ustać tą walkę przez chwilę. No brakuje nam pokazania tego Hiruzena w swoim prime, bo on był wtedy bardzo silny. No i pamiętajmy, że on zna wszystkie techniki wioski liścia, co oznacza, że ma też wszystkie podstawowe żywioły. No i nie możemy zapominać o tym, że może przyzwać małpiego króla Enme, więc Hiruzen jest naprawdę bardzo silnym ninją, ale niestety na tle innych Hokage musi zająć 5. miejsce. 4. miejsce otwiera nam kolejna batalia, tak samo jak między 6. i 7, między 4. i 3 jest wiele kontrowersji. Minato i Tobirama, 2 wielkie postacie. Niektórzy mówią, że Tobirama był dużo silniejszy od Minato, niektórzy mówią, że Minato był dużo silniejszy od Tobiramy. Według mnie 4. miejsce należy do 2. Hokage. Chwilę się zastanawiałem nad tym wyborem, no bo powiedzmy sobie szczerze, Tobirama wymyślił techniki, z których znany jest Minato, no i bądźmy sobie szczerzy, no latającego boga piorunów Minato używa lepiej od Tobiramy,
Ma mniejszą czakrę, więc nie jest w stanie stworzyć więcej klonów, ale też jest w stanie używać klonów cienia. Minato był po prostu geniuszem i zasługuje bardziej na to trzecie miejsce niż Tobirama. A propos Tobiramy, strasznie dużo osób deprecjonuje go przez to, że umarł z rąk Kinkaku i Ginkaku i z całego ich oddziału, ale warto zaznaczyć, że Kinkaku i Ginkaku mieli moc 9-ogoniastego, w dodatku tam było 20 shinobi klasy S, więc to są naprawdę silni shinobi. Widziałem gdzieś takie porównanie, gdzie klasa S to są tak jakby członkowie Akatsuki, a nawet nie tak jakby, tylko po prostu ninja klasy S to są członkowie Akatsuki. Więc Tobirama stoczył walkę z 20 członkami Akatsuki i był w stanie ich na tyle długo zatrzymać, żeby reszta jego drużyny uciekła. Więc wyobraźcie sobie tylko, jak Tobirama był silny. Zresztą nie można też zapominać o tym, że Tobirama zabił młodszego brata Madary, a Izuna Uchiha to nie jest Uchiha z pierwszej łapanki. No i Tobirama, twórca tak naprawdę 3 najważniejszych jutsów Naruto, na których stoi cała fabuła, i jest to technika ożywienia latającego boga piorunów i oczywiście klony cienia. No wyobraźcie sobie Naruto bez swojej głównej umiejętności, albo Minato bez latającego boga piorunów. Nie można zapominać, że Tobirama był silny, no ale tak jak wszyscy w tym zestawieniu, to są w końcu Hokage wioski liścia, tu nie ma słabych osób. Trzecie miejsce to oczywiście Minato Namikaze, no oczywista oczywistość, żółty błysk Nochy, najlepszy użytkownik techniki latającego boga piorunów, wymyślił Rasengana i w ogóle te dwie techniki połączając ze sobą są tak potężne, ale Minato był też niesamowicie inteligentny, miał niesamowity zmysł do walki. No i mówi się o tym zdecydowanie za mało, no bo Kakashi miał Kamui cały czas na wyciągnięcie ręki i go używał. Nie był w stanie tego rozpracować, nie wiem, przez całe Naruto praktycznie, a Minato ogarnął to w parę sekund. Totalna przepaść. No nawet nie braliśmy pod uwagę jeszcze, że do tego wszystkiego Minato był w stanie używać Sage Mode'a. Wyobraźcie sobie to, gość jeszcze w dodatku wymyślił Rasengana sam od podstaw, łącząc go z techniką latającego boga piorunów. Rasengan plus to, że mógł używać Sage Mode'a i miał go perfekcyjnego, to jest taka siła, że to jest niepojęte. Dodajmy sobie do tego analityczne możliwości i to, jak myślał podczas walki. To był naprawdę jeden z najsilniejszych Hokage i właśnie dlatego ma miejsce trzecie. A tak zastanawiając się jeszcze, dlaczego na miejscu trzecim nie ma Tobiramy. Ktoś może powiedzieć, że Tobirama miał wyższe rezerwy czakry i wyższą tą tężyznę fizyczną, ale według mnie, jak bierzemy to wszystko do kupy, to Minato jest po prostu lepszym shinobi, no i też ma większe zdolności adaptacji do danej sytuacji. No i w porównaniu do Hashiramy był też w stanie używać jego 2 z 3 tych jutsu, które wymieniłem wcześniej, no bo Minato nie był w stanie używać Edo Tensei, a przynajmniej nie widzieliśmy go. Może by się tego nauczył, ale tak, szczerze, to zresztą my tu nie przeglądamy rzeczy, które mogłyby być, tylko rzeczy, które były, a Edo Tensei nie używał. Drugie miejsce oczywiście Hashirama, totalny GOAT, zresztą on był nazwany bogiem wszystkich shinobi. Czy to już nie mówi samo za siebie? Oczywiście, że tak. Potężne rezerwy czakry, był w stanie się leczyć bez używania pieczęci, no i był w stanie na równi walczyć z Madarą. Nikt inny wcześniej nie był w stanie tego dokonać, a tylko przypominam, że Madara miał 9-ogoniastego, którego ubrał w zbroję ze swojego Susano, które i tak już było wystarczająco potężne, a Madara miał jeszcze Eternal Mangekyu Sharingana. Potężna technika tysięcy rąk Hashiramy, jego styl drewna. Był w stanie też kontrolować tym stylem ogoniaste bestie, drewniane klony, potężny Sage Mode. No ale czy my spodziewaliśmy się czegoś innego od osoby, która była nazwana bogiem wszystkich shinobi? No chyba nie, naprawdę zastanawiałem się, czy nie dać go na pierwsze miejsce, no bo przecież po jego śmierci tyle osób chciało sobie wstrzykiwać jego komórki, żeby stać się silniejszym, że wyobraźcie sobie, jak silna była osoba, która miała 100% tych komórek. Hashirama jako pierwszy Hokage był jednym z najsilniejszych shinobi, jacy byli w Naruto i właśnie dlatego znajduje się na drugim miejscu w kategorii siły Hokage. No i nadszedł czas na pierwsze miejsce, oczywista oczywistość, Naruto Uzumaki. Czy ja w ogóle mogłem dać kogoś innego na pierwsze miejsce? No niby mówiłem, że mogłem dać Hashiramę, ale czy ja mogłem dać kogoś innego? Przecież zostałbym całkowicie zjedzony, jakby tu nie było Naruto. Zresztą, no, on jest głównym bohaterem, musiał być na pierwszym miejscu, ale to nie tak tylko, że on musiał być na pierwszym miejscu. Małe, duże Rasen Shurikeny, bomby ogoniastej bestii, Sage Mode, który był super potężny, Sage Mode 6 ścieżek w ogóle. Naruto miał też czakry wszystkich ogoniastych bestii i był w stanie z nimi rozmawiać z ogoniastymi bestiami. Przecież nie udało się to nikomu wcześniej, no ale co ja będę długo się rozwodził na temat Naruto. To było oczywiste, że on się znajdzie na pierwszym miejscu i na pierwszym miejscu też się znajduje. Naruto Uzumaki jako najsilniejszy Hokage w wiosce liścia.
No i to już koniec. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, subik, łapka, komentarz. Ja się żegnam. Cześć.